O czym marzyłem? Myślę, że łatwiej byłoby powiedzieć, o czym nie marzyłem. W mojej głowie było bardzo dużo pomysłów na siebie, od sportowych, na przykład kariera biegacza, udziały w półmaratonach. Zdarzało mi się, że też trenowałem pływanie, chciałem być wybitnym pływakiem. Ta pasja później przerodziła się w ratowanie ludzkiego życia nad wodą. Stąd pojawiło się kolejne marzenie. Chciałem być bohaterem. Co niedzielę oglądałem Słoneczny Patrol. Moją postacią, która mnie bardzo inspirowała, był Mitch. I chciałem być jak on. Chciałem biegać, wskakiwać do wody, wyskakiwać z motorówki, mieć ładne koleżanki. Ale z tego nic nie wyszło. Pierwsza myśl powołaniowa pojawiła się w gimnazjum i nie był to głos „pójdź za mną”, co nasuwałoby słowo powołanie, wołać. Żadnych głosów nie słyszałem. Było to po prostu pytanie, a może ja bym tak gdzieś kiedyś coś. Mam na imię Albert, mam 28 lat i od 4 października 2019 roku jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ złożyłem śluby wieczyste w zakonie braci mniejszych. A jak do tego doszło? Potrzebowałem trochę czasu, ponieważ nie poszedłem od razu po maturze do zakonu. Jak wspominałem, pierwsza myśl powołaniowa pojawiła się w gimnazjum i ona gdzieś tam mi cały czas towarzyszyła. Ale ja chciałem robić karierę, czy to sportową. Później zacząłem się też udzielać w różnych wolontariatach. Zawsze lubiłem pomagać drugiemu człowiekowi. Jeździłem na świetlice do dzieci niepełnosprawnych, organizowałem różne wydarzenia kulturalne i w jakiś taki sposób cały czas byłem zaangażowany, byśmy powiedzieli krótko, człowiek akcji. Jakakolwiek akcja, tam pojawiał się Mateusz Kogut. To były wakacje przed maturą, pracowałem jako ratownik wodny na kąpielisku i miała miejsce bardzo ważna akcja, największa w moim życiu. Z udziałem śmigłowca, motorówki, karetki i w tej akcji pierwsze skrzypce grałem ja. I oczywiście nie miałem już wtedy żadnych wątpliwości. Idę na ratownictwo medyczne. I tak się stało. Po maturze złożyłem odpowiednie dokumenty i rozpocząłem w październiku studia na tym kierunku. I wszystko się dobrze układało. Po pierwszym roku byłem w straży pożarnej na praktykach, po drugim roku były praktyki już w szpitalu, w karetce. Dźwięk ambulansu na sygnale zawsze pobudzał moje serce do szybkiego bicia. Ale jednak czułem się tak, jakbym ciągle nie był na swoim miejscu. I na drugim roku, na wiosnę, to pytanie o to, czy jestem szczęśliwy, wróciło do mnie bardzo mocno. Znowu, to nie był głos „pójdź za mną”, tylko bardzo proste pytanie, czy tu, gdzie jestem, to jest moje miejsce. I okazało się, że nie. Udało mi się zdobyć kontakt z franciszkanami, ale z Krakowa. Byłem już po pierwszej rozmowie i praktycznie jedną nogą już byłem u franciszkanów w Krakowie, ale tak się złożyło, że prosto z Krakowa pojechałem do Chorzowa. I tam ojciec Idzi zadał mi jedno bardzo ważne pytanie, które do dzisiaj pamiętam. Co ty w ogóle wiesz o świętym Franciszku? Co ty w ogóle wiesz o zakonnikach? No moja odpowiedź była taka, nic. I pamiętam to, co wtedy mi powiedział: Mateusz, może masz powołanie, ale to na pewno nie jest twój czas. Zapytałem w takim razie: ojcze, co ojciec proponuje? Proponuję przyjrzeć się temu, co przeżywasz i rozeznać to powołanie w naszym centrum, w Chorzowie, u 3 towarzyszy. I faktycznie zacząłem jeździć na spotkania, na rozmowy indywidualne, na dni skupienia, na dni rozeznania powołania i potrzebowałem pół roku, żeby się zdecydować i żeby podjąć tę decyzję. Na głos wypowiedziałem ją 9 maja. Tak, chcę iść do franciszkanów. I jestem.
Jestem przekonany, że moje powołanie jest owocem modlitw wielu osób. I prawdą jest, że wszyscy nie zmieścimy się w klasztorach, więc to, co każdy z nas może robić, to po prostu się modlić o nowe powołania i za powołanych. Mamy taki projekt, nazywa się Pomoc Powołaniom. Polega on na otoczeniu modlitwą jednego z naszych braci, naszej prowincji i o nowe powołania franciszkańskie. Pamiętajmy, mamy takich księży i zakonników, jakich sobie wymodlimy. Czuję się jak przed egzekucją, w ogóle się nie stresuję. Pewnie przyszły chleb powszedni, kamery, telewizję.